Witam wszystkich. Ostatnio zacząłem słyszeć jakieś dziwne piszczenie spod maski. Z tej strony nawet wyraźniej to słychać. No oczywiście moje pierwsze skojarzenie to łożysko alternatora. No akurat na to jestem dość wyczulony, więc natychmiast sprawdzam. No, także to chyba nie pozostałe wątpliwości, od razu trafiłem. Tak naprawdę jest to jednak trochę żałosne, ponieważ ten alternator nie ma 20 lat. Ja go założyłem w 2015 i zrobił może 100 000 kilometrów. Kupiłem go jako gotowy, zregenerowany od, tutaj cudzysłów, profesjonalnej firmy. Oczywiście ja wtedy jeszcze nie bardzo się znałem na tym, dzisiaj po prostu sam bym to zrobił, no ale no wtedy akurat zaświeciła mi się kontrolka ładowania, no i myślałem, że jak kupię taki zregenerowany, to wstawię i już nigdy więcej nie będę musiał o nim myśleć. Może w tym czasie, jak tu rozkręcam, to od razu wyjaśnię, czemu tak jestem wyczulony, żeby od razu to robić. No bo ten wirnik w środku alternatora najczęściej jest na dwóch łożyskach. Jak takie łożysko nam się rozsypie, no to wirnik staje dęba. No i w tym momencie, na przykład w M54, momentalnie zatrzymuje nam się pasek osprzętu, w zasadzie zrywa się pasek osprzętu, no i tracimy ładowanie, wspomaganie i pompę wody, więc de facto jest od razu laweta, więc jak sami rozumiecie, raczej wolę od razu to zarobić. I żeby nie było, że to jest jakaś teoria z pupy, to takie coś mi się dokładnie zdarzyło, tylko w poprzednim samochodzie, że alternator w starym E30 stanął dęba, no i samochód unieruchomiony. No ale tymczasem tu widzicie, jak rozkręcam sobie alternator. Wiem, że niektórzy lubią słuchać mojej narracji, co trzeba zrobić, no ale tu po prostu trzeba śrubki wszystkie wykręcić. A w zasadzie nawet nie wszystkie, bo niektóre z tyłu mogłem zostawić. Najważniejsze to odkręcić 4 śruby trzymające te dwie połówki obudowy razem. Regulator napięcia trzeba wyjąć. No i jakoś odkręcić tą wielką nakrętkę z przodu. Tutaj jeszcze wybijam to łożysko przednie. Jak widać, użyłam takich pobijaków, żeby włożyć je w środek tego pseudowału, a nie walić po prostu młotkiem w niego. Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. No i mam wirnik uwolniony. Łożysko z przodu nawet by jeszcze pochodziło. Przede wszystkim chciałem zobaczyć, jakie są numery tych łożysk, żeby móc kupić nowe. Łożyska się dokupuje po numerach. Tutaj widzimy 6303 NSK Poland. Ciekawe. No i dobra, minęło parę dni. Mam nowe łożyska kupione. Koyo Japan. Myślę, że będą spoko. Trochę się tu też pozmieniało. Po pierwsze, nieopatrznie w trakcie demontażu kilka razy uderzyłem młotkiem w ten wirnik, tutaj od strony gwintu bez nakrętki, no i efekt do przewidzenia. Także zrobiłem jedyną sensowną rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Na szczęście tego gwintu jest ze sporym zapasem, więc mogłem sobie pozwolić na zgolenie 3 zwojów. Także teraz już nakrętka wchodzi, da się normalnie zakręcić, no ale mimo wszystko lepiej uważać i tak nie robić. No jak już stałem przy tokarce, to też sobie lekko zlizałem te pierścienie ślizgowe z tyłu, bo to się chyba tak nazywa, to nie są komutatory, bo to niczego nie komutuje. W każdym razie lekko wygładziłem miedź, no i tutaj 3 zwoje mniej, ale myślę, że
wszystko będzie dobrze. Pozostaje mi jeszcze zdjąć te stare łożyska. No niby prosta sprawa, ale tak naprawdę nie taka prosta, ponieważ z obu stron są te łopatki, pseudowiatraczki, nazwijmy to, na wirniku. I de facto nie ma jak podejść żadnym ściągaczem. Oszczędzę wam paru godzin próbowania jakoś podejść i złapać i tak dalej. Skończyło się na tym, że rozciąłem zewnętrzne bieżnie tych łożysk dremelem, bo tak było po prostu najszybciej i chyba najbezpieczniej dla wszystkich elementów dookoła, żeby tego tam nie uszkodzić szarpiąc. Jak zostaje wewnętrzna bieżnia, no to już ją da się złapać w miarę sensownie z takim ściągaczem, więc już jest mniej problemów. No i jak widać, wewnętrzna bieżnia schodzi bezboleśnie w zasadzie, także jedno łożysko zdjęte. No i to samo z drugiej strony, rozcinam zewnętrzną bieżnię, potem wystarczy wyrwać ten wianek z kulkami. No i łapiemy za wewnętrzną i to schodzi bezboleśnie również. Trzeba tylko uważać, żeby się nie zapierać o ten czarny plastik, tylko metal w środku, w samym centrum tego wirnika. A tak swoją drogą tutaj już widać, że to chyba to łożysko z tyłu tak piszczało. To nie jest rdza, to raczej wygląda jak jakiś przypalony smar. Podejrzewam, że to łożysko zostało po prostu przegrzane. Chociaż z drugiej strony oba łożyska mają w zasadzie taką samą temperaturę pracy, to znaczy obok silnika, więc podejrzewam, że tutaj się mogły dostać jakieś opiłki z grafitowych szczotek, no i one spowodowały, że zaczęło się grzać i zacierać. Dobra, dość już tych teorii, można przejść do nowych łożysk. Po pierwsze, jakie to są? Na tych starych było widać oznaczenie 6303DU, a drugie to jest 6003DU. I co to w ogóle znaczy to DU? Jest to oznaczenie, jakie stosuje firma NSK i tyle. W normalnym świecie każdy nazwałby to łożyska RS, w zasadzie 2 RS, bo to są uszczelniane z obu stron. No jak widać, kupiłem po prostu dwa łożyska na wymiar. To są zwykłe 6303RS i 6003RS. Żadne czarodziejskie, żadne w cudzysłowie specjalistyczne do alternatorów, po prostu zwykłe łożyska kulkowe. Jedno 15 zł, drugie 20 zł. Tutaj jak widać na tej obudowie z przodu powinno być to łożysko najpierw wciśnięte, a potem jeszcze przyłapane taką osłoną z tyłu i dopiero później jest wciskany wirnik. Zacznę od tego z tyłu. Mam taką odpowiednią nasadkę. W sumie może już czas uspawać sobie jakąś prasę hydrauliczną z podnośnika, ale łotkiem też dam radę. Tutaj niestety trochę kiepskie ujęcie, ale jak widać używam takiego pobijaka, żeby uderzać w metalową część tego wirnika, a nie w ten plastikowy czarny element na górze. No i zamontowane. Niby chodzi, ale coś tam jakby popiskiwało. Chyba wygiąłem lekko jedną z łopatek tego wiatraczka z przodu i teraz mi zahacza o budowę. Zaraz tutaj naddamy i będzie dobrze. No i został jeszcze tył. Tutaj to drugie łożysko jest w takim plastikowym elemencie, który jest zakładane do obudowy z tyłu. Tyle, że tam jest indeksowane, musi trafić w odpowiednie miejsce, więc chyba lepiej najpierw założyć do obudowy, a dopiero potem na łożysko. Powinno w miarę łatwo wejść. No i dobra, mały przeskok do przodu. No niby złożyłem, oczywiście nie patrząc jak składam. Niby się kręci, ale coś wydaje się, że jest nie tak. Jak zwrócimy uwagę, tutaj na obudowie są indeksy z jednej i z drugiej strony i to do siebie powinno pasować. Ja oczywiście złożyłem źle, więc muszę teraz rozłożyć.
No i już jest chyba ok. Zapomniałem założyć jeszcze tej osłonki z przodu. Mogłem to już wcześniej nabić, jak jeszcze zanim założyłem tylną obudowę, ale teraz też damy radę. To jakoś szczególnie ciasno nie siedzi. To jest klej do gwintów. Pewnie niepotrzebny tutaj, no ale miałem go w zasięgu ręki, to co ma stać na półce. No i chyba chodzi elegancko, żadnych dźwięków, chyba już jest wszystko tak jak powinno być. Tutaj muszę jeszcze poprawić lutowanie z tyłu, bo nieopatrznie na początku zacząłem odlutowywać ten mostek prostowniczy, ale w sumie nie jest to potrzebne, więc teraz trzeba to poprawić. Mam tylko nadzieję, że przy ruszaniu tą obudową nie urwałem żadnego drutu, który idzie tam ze stojana do tych diod. No i pozostało uzupełnić resztę, przykręcać śrubki z tyłu i tak dalej. W sumie to jak widać alternator bardzo prosta konstrukcja, każdy może sobie samemu zregenerować. Teraz to już dostępność zestawów naprawczych jest naprawdę bardzo duża. Te parę lat temu jak wymieniałem alternator, to pamiętam, że nawet regulatora napięcia nie mogłem kupić jakoś łatwo. A teraz widziałem, że poniżej 100 można bez problemu. No i narzędziowo też nic specjalnego. No zestaw ściągaczy za 100 zł i młotek i to w zasadzie wystarczyło. No i dobra, poskładane, wszystko chodzi. Myślę, że będzie dobrze. Ostatnią rzecz, którą jeszcze zrobię. Mam tutaj pilnik do metalu. O co chodzi? Tutaj pomiędzy tymi oczkami wchodzi element silnika, gdzie to jest mocowane. I tam zawsze jakaś korozja, tutaj się to wszystko blokuje, ciężko to upchać i tak dalej. Więc to co ja zawsze robię, to sobie lekko spiłowuję tu jedno z tych oczek, tak żeby trochę zwiększyć przestrzeń pomiędzy nimi. Dzięki temu jest dużo prościej montować alternatory. Byleby nam tylko te wióry nie leciały do środka. No i dobra, zamontowany na silnik. Nawet pamiętałem, żeby założyć tą rurę do chłodzenia powietrzem. Zazwyczaj o niej zapominam, także miejmy nadzieję, że będzie chodzić. No dobra, nic nie wybuchło, paski jeszcze się kręcą, chyba jest dobrze. Zobaczmy ładowanie, 14,7. Trochę wydaje się za dużo wręcz, ale to pewnie dlatego, że akumulator jest niedoładowany. Potem się to ustabilizuje na 14,2. Chyba jest wszystko ok. No to elegancja Francja. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.